Czy bezkonkurencyjny Rode Wireless Go w końcu doczekał się godnego konkurenta? Czy producent dronów i gimbali potrzebuje w swoim portfolio bezprzewodowy mikrofon? To pytania, jakie zadałem sobie po premierze DJI Mic. Sprawdźmy to. Na początek trochę szczegółów prawnych o tym filmie. Mikrofony do testu otrzymałem od firmy DJI Polska na okres 1 miesiąca, a w momencie publikacji tego filmu odesłałem je z powrotem. Nie pobieram więc z tego tytułu żadnych korzyści finansowych. To jest rzetelny test, moje wrażenia. Bardzo serdecznie dziękuję firmie DJI za możliwość przeprowadzenia dla Was tego testu. Zanim jednak zaczniemy, zaparzmy kawę. W kartonowym opakowaniu znajdziemy plastikowe etui, a w środku odbiornik, 2 nadajniki oraz 3 adaptery na stopkę aparatu, Lightning do iPhone'a oraz USB typu C do telefonów z Androidem. Całość sprawia bardzo dobre wrażenie, wykonane jest z solidnego plastiku i pewnie leży w dłoni. Etui otwiera się z wyczuwalnym oporem i choć nie posiada żadnego zamka, to ciężko sobie wyobrazić, żeby mógł otworzyć się przypadkowo. W środku wszystkie akcesoria trzymają się pewnie na swoim miejscu dzięki zastosowanym magnesom. Na górze znajdziemy logo producenta, od frontu 4 diody sygnalizujące poziom baterii, a z tyłu gniazdo USB typu C służące do ładowania. Oprócz organizera pełniącego funkcję ochronną w trakcie transportu, etui pełni także funkcję ładowarki oraz na swój sposób powerbanka do ładowania odbiornika i nadajnika. W kartonie znajdziemy także woreczek służący do przechowywania całego etui. W środku znajduje się także kabel USB typu C na USB typu A do ładowania, kabel jack TRS służący do podłączenia odbiornika do aparatu oraz 2 osłony przeciwwiatrowe. Jeżeli chodzi o ergonomię pracy, test wypadł celująco. Zarówno odbiornik, jak i nadajnik posiadają baterię pozwalającą na około 5 godzin pracy, a energia zgromadzona w etui pozwala na dwukrotne naładowanie zarówno odbiornika i nadajnika. Łącznie daje to około 15 godzin ciągłej pracy bez dostępu do zewnętrznego źródła zasilania, co jest naprawdę fenomenalnym wynikiem. Ładowanie tylko przy pomocy jednego kabla USB typu C ogranicza ilość kabli będących w użyciu i niesamowicie ułatwia życie. Po kilkukrotnym montowaniu i rozmontowywaniu odbiornika z aparatu i chowaniu go do etui, zwróciłem także uwagę, że jest możliwość wsadzenia do etui odbiornika wraz z aktualnie używanym adapterem, co jest bardzo wygodne. Do pełni szczęścia w 2023 roku może brakować tylko tego, żeby dołączony przewód do ładowania był podwójnym przewodem USB typu C. Samo etui mogłoby też być odrobinę większe, tak żeby zmieścić w sobie dołączony przewód jack oraz osłony przeciwwiatrowe. Testy rozpocząłem od wgrania najnowszej wersji oprogramowania. W tym celu należy pobrać oprogramowanie aktualizacyjne ze strony producenta, podłączyć odbiornik i nadajnik przewodem USB-C do komputera i przekopiować na foldery urządzeń pliki aktualizacyjne. Po umieszczeniu odbiornika i nadajnika w etui, po ich ponownym uruchomieniu, procedura aktualizacji rozpocznie się automatycznie. Po otwarciu etui mikrofony są gotowe do użycia, a synchronizacja odbywa się w pełni automatycznie. Jest to sygnalizowane zieloną diodą na mikrofonie oraz na ekranie odbiornika. Wszystko jest niezwykle proste i intuicyjne, a do naszej dyspozycji mamy kilka trybów pracy. Tryb mono zapisuje nam osobną ścieżkę niezależnie od ilości podłączonych nadajników.
Naturalnie możemy zadecydować, który nadajnik będzie prawy, a który lewy. Drugi typ pracy to typ stereo, który tworzy nam miks obu ścieżek. Tryb Save Mono zapisuje nam dwie osobne ścieżki. Jedna przy ustawieniach, jakie wybraliśmy na początku nagrywania, a druga automatycznie zostaje ściszona o 6 dB. Jest to rozwiązanie niezwykle użyteczne, aby uchronić nas przed nagłym przesterem lub jeżeli znajdujemy się w miejscu, gdzie nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jaki dokładnie będzie poziom hałasu. Ilość dostępnych opcji jest więc bardzo rozbudowana i niezależnie od tego, czy chcesz przeprowadzić wywiad lub gdy nagrywasz materiał taki jak ja teraz samodzielnie, na pewno będziesz w stanie dopasować opcje w urządzeniu do swoich oczekiwań. Wszystkie zmiany w menu odbywają się poprzez dotykowy ekran typu OLED. Jest on kompaktowych rozmiarów, natomiast mieszczą się na nim wszystkie niezbędne informacje o aktualnym poziomie głośności czy aktualnie wybranym trybie pracy. W przypadku podpięcia dodatkowego nadajnika, ekran odbiornika dostosuje się sam w pełni automatycznie. Samo menu odbiornika jest dosyć rozbudowane i wyświetla się na dwóch poziomach. Pierwszy poziom to podstawowe informacje aktualnie używanego nadajnika. Pozwala nam ono na zmiutowanie mikrofonu, wyłączenie nagrywania oraz na sformatowanie pamięci podręcznej nadajnika. W tym miejscu bardzo przydatna jest funkcja zablokowania ekranu w formie fizycznego guzika, co chroni nas przed przypadkową zmianą ustawień. A wszystkie pozostałe ustawienia znajdziemy na drugim poziomie menu. Wraz z najnowszą aktualizacją została wprowadzona bardzo ciekawa funkcja umożliwiająca autozapis nagrywania w przypadku uruchomienia urządzenia. W każdym z nadajników możemy zapisać do 15 godzin nagrań. W przypadku zapełnienia pamięci automatycznie rozpocznie się proces nadpisywania najstarszego pliku, dlatego warto bardzo regularnie robić backupy swoich nagrań. Na tym poziomie menu możemy także zmienić ustawienia dotyczące jasności ekranu, włączenia lub wyłączenia wibracji, czy poziomu jasności diod LED w mikrofonach. To tutaj też ustawiamy dokładne poziomy głośności obu mikrofonów, mamy możliwość włączenia dodatkowych filtrów, czy zmiany innych parametrów urządzenia. Jak widać, ilość dostępnych opcji jest naprawdę duża, a samo przemieszczanie się po menu bardzo intuicyjne. Jeżeli chodzi o moje wrażenia z użytkowania, to jednym z minusów, który zauważyłem właśnie przy okazji takiej pogody, jakiej mamy teraz, czyli stosunkowo zimno, lekka mrzawka, generalnie nie za ciekawe warunki, jestem w rękawiczkach. Ten ekran dotykowy nie zawsze działa idealnie, a w rękawiczkach to już w ogóle... Kolejna bardzo użyteczna funkcja to możliwość fizycznego ograniczenia możliwości włączenia i wyłączenia nagrywania. Przy takim ustawieniu fizyczne naciśnięcie guzika wyłączenia nagrywania nie zadziała, co jest niezwykle użyteczne, gdy dajemy nadajnik osobie, która nie jest zaznajomiona z nim na co dzień, na przykład podczas wywiadu. Mikrofony możemy zamocować na ciele przy pomocy klipsa albo przy pomocy magnesu. Jest to bardzo fajne rozwiązanie, na przykład tak jak teraz mam na sobie puchową kurtkę, zaczepienie poprzez klips byłoby bardzo niewygodne, natomiast tutaj przy pomocy magnesu przypinanego od spodu nie ma najmniejszego problemu. Mikrofon posiada też bardzo wyraźną diodę sygnalizującą to, że urządzenie jest włączone oraz to, że nagrywanie trwa. W celu przetestowania zasięgu nadajników przespaceruję się około 200 metrów w tamtą stronę. Mam tutaj zegarek z GPS-em, którym sobie zmierzymy dystans i zobaczymy co 50 metrów, czy w dalszym ciągu mnie słychać. No to idę. Nie pomyślałem sobie wcześniej, co będę starał się robić w tym dystans. Myślę, to jest kolejnych 100 metrów, to może być jeszcze kawał drogi. 50 metrów za mną. Czy mnie słychać? To już jest kawał drogi, ja w zasadzie nie widzę w tym momencie. Ledwo co widzę aparat tak naprawdę. Dobrze, że żona z nim została i go pilnuje, a ja wracam powoli. Nawet jeżeli by się okazało, że dźwięk przerwie, to właśnie fajną funkcją tych mikrofonów jest to, że posiadają one pamięć wewnętrzną i jest możliwość w razie przerwania połączenia odzyskania nagrania bezpośrednio z pamięci urządzenia. Muszę wyglądać bardzo głupio gadając sam do siebie, tylko do mikrofonu i czasami patrząc na zegarek, ale takie uroki kręcenia filmów na YouTube. Około 50 metrów do aparatu.
Wzmógł się wiatr w tą stronę, więc jest okazja porównać, jak się spisuje osłona przeciwwiatrowa. Sam jestem bardzo ciekaw wyników. 200 metrów to naprawdę kawał drogi. Przyznam szczerze, wydawało mi się, że będzie to troszeczkę krótszy dystans. I jestem już przy aparacie. Stopuję czas. Dokładnie 400 metrów, więc ja sobie sprawdzę potem w domu, czy udało się ten zasięg utrzymać. No dobra, odsłuchałem sobie na spokojnie nagranie w domu. Oczywiście test został oblany zgodnie z przewidywaniami. Urządzenia komunikują się w standardzie 2,4 GHz. To nie jest najbardziej niezawodny system, aczkolwiek bardzo łatwy w implementacji i stosunkowo tani w produkcji. Zależnie od tego, czy jesteśmy przodem, tyłem, 10 metrów od nadajnika, czy 200 metrów od nadajnika, ryzyko zerwania sygnału jest na tyle duże, że no, nie ma co aż tak bardzo na tym polegać. Po to mamy właśnie pamięć. W dalszej części pokażę Wam, jak łatwo możemy zrzucić zapisane nagrania bezpośrednio na nasz komputer i potem w postprodukcji połączyć nasz plik audio z plikiem wideo w momencie, jeżeli właśnie komunikacja między tym urządzeniem a aparatem zostanie przerwana w trakcie nagrywania. Zgrywanie pamięci podręcznej z mikrofonu do komputera jest niezwykle proste. Wystarczy podłączyć mikrofon przewodem USB-C do komputera i skopiować zawartość folderu do docelowej destynacji, tak jakbyśmy korzystali z pendrive'a czy karty pamięci. Korzystanie z DJI Mic na telefonach komórkowych jest bardzo intuicyjne. Wystarczy podpiąć odbiornik poprzez adapter do złącza Lightning w telefonie i gotowe. Ten plik został nagrany na iPhone'ie SE 2020. W przypadku telefonów z Androidem sytuacja jest analogiczna. Podpinamy DJI Mic przez adapter USB typu C do telefonu komórkowego i gotowe. Ogólne wrażenia z użytkowania tych mikrofonów są bardzo dobre, a nawet jeszcze lepsze. Wszystko tutaj jest niezwykle dobrze przemyślane. Zestaw, który otrzymujemy, jest użyteczny zarówno z aparatem fotograficznym, telefonem komórkowym. Sprawdzi się on zarówno dla osób, które tworzą content samodzielnie, jak i tych, którzy przeprowadzają wywiady. Wbudowana pamięć podręczna w urządzeniach czy tryb Safe Mono z powodzeniem pozwalają nam na używanie tych mikrofonów w profesjonalnych zastosowaniach. Ergonomia jest na niezwykle wysokim poziomie, a dołączone etui idealnie sprawdza się jako ładowarka czy organizer. Wadą, z którą na pewno należy się liczyć, jest realny zasięg mikrofonów, daleko odbiegający od wartości podanych przez producenta. Myślę, że producent był w pełni świadom ograniczeń zastosowanej technologii bezprzewodowej i bardzo dobrze zabezpieczył nas przed ewentualną utratą nagrania. Pozostaje więc kwestia ceny. W tym momencie wersja, którą mam okazję testować, kosztuje 1729 zł, co jest ceną stosunkowo wysoką, ale według mnie w pełni uzasadnioną. Po miesiącu testowania naprawdę z bólem serca odsyłam te mikrofony z powrotem do dystrybutora. Gdyby zostały u mnie na własność, na pewno zagrzałyby miejsce w moim plecaku na długo. Robią dokładnie to, czego bym od nich oczekiwał. Jakość dźwięku jest rewelacyjna, ergonomia pracy bardzo wysoka, design cieszy oczy, co sprawia, że ich użytkowanie jest po prostu przyjemnością. Dawno już nie miałem okazji korzystać ze sprzętu, który przekrojowo sprawiłby na mnie tak wysokie wrażenie. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że informacje, jakie Wam przekazałem, były dla Was użyteczne. Zapraszam Was do sekcji komentarzy, gdzie z przyjemnością odpowiem na wszystkie pytania, jakie macie w związku z tymi mikrofonami. Zapraszam Was także do subskrypcji mojego kanału oraz do pozostawienia łapki w górę, co pomoże zasięgom tego filmu. Dzięki za dziś, trzymajcie się ciepło i pozdro!